Dzień dobry kochani, oficjalnie witam z Borneo. Ja potrzebuję 1 albo 2 dni, żeby w ogóle się dostroić. Ja nigdy pierwszego dnia nie jestem szczęśliwa. Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy nie jestem szczęśliwa. Ale te krokodyle jedzą ludzi, jak w Australii. O kurde. Po to tutaj przyjechałam tak naprawdę, żeby zjeść duriana. Jestem na lokalnej kolacji niespodziewanie i tutaj są robaki do kupienia i do zjedzenia. Wow, so beautiful, yeah. So you fry it or eat raw? Włosi by się w grobie przewrócili. Jest pizza z robakami i sushi. Japończycy są dumni. But not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. And I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns. Dzień dobry kochani, jedziemy do Malezji. Będziemy w wielu miejscach. Już się nie mogę doczekać. Czekałam na te wakacje praktycznie 2 miesiące. Będziemy w lasach deszczowych. Będziemy jedli duriany codziennie. Będziemy oglądać orangutany oraz nosacze oraz niedźwiedzie jakieś tam karłowate. Będę na rzece, będę w dżungli, będę na wyspach. Mam mały plecaczek, duży plecak, mój typowy do podróży i wyruszam. To jest moja stylówka. Troszeczkę bałagan jest w tym domu, bo wiecie, wyjeżdżam po prostu. Malezja jest wspaniała. Bardzo dawno nie byłam w Malezji, 10 lat. Tęskniłam się. Uwielbiam jedzenie w Malezji, uwielbiam te rajskie wyspy. Jedno z najpiękniejszych miejsc w moim życiu, w którym byłam. Mam takie 3 miejsca moje ukochane. I wyspa Tioman znajduje się w pierwszej trójce. W miesięczniku Times to jest wielokrotnie nominowane miejsce jako najpiękniejsza wyspa na świecie. Właśnie Tioman. Rafa, nigdy nie widziałam takiej rafy. Malediwy mogą czyścić buty Tiomanowi, jeśli chodzi o rafę koralową, bo ona tutaj jest umarła, a tam jest żywa, piękna, kolorowa. Myję naczynia, dopijam mój wrotycz, to mój taki ołtarzyk. Piękny, nie? Bo wiecie, ja jestem artystką w duszy, w ciele, po prostu wszędzie. Tak teraz wygląda dworzec, w sensie lotnisko, bo jest nowe lotnisko otwarte rok temu. Dokładnie. Robiłam pierwszy lot w sierpniu. Jest ogólnie bardzo ładne. Pani mówi mi, gdzie iść, a ja wiem, gdzie mam iść, bo ja tu pracuję. Ale chciałam wam tak pokazać od tej strony mój bagaż i 10 kilo. I jestem dobra w podróżowaniu. Jestem praktycznie w stanie się zabrać w podręczny. Jakbym ograniczyła ubrania. Ale wzięłam i spodnie, i sweter kaszmirowy, i płachtę na deszcz. Patrzcie, jakie fajne. Zwierzęta z Afryki, nosorożec, słoń, ale też z Europy, jakiś wilk i koń. Śmieszne. No więc to jest takie tam nic ciekawego. Duty free. Chciałam sobie dać pod oczy i zobaczcie, co zrobiłam. Ale nie jest tak źle. Ale mam na włosach, nie umiem się malować. Muszę iść do łazienki, umyć się. Nie pomogło mi to chyba. Jestem zmęczona. Zobudziłam się o 4:50. Ale wyobraźcie sobie, że tam są 3 godziny różnicy. Więc tak naprawdę dobrze, bo tak jakbym się obudziła o 7 rano. Tak, o 7, więc w sumie jest okej. Tak zimno było na tym lotnisku, że się musiałam przebrać. To jest mój kaszmirowy sweter z Uzbekistanu. Zarąbisty. Bardzo tani. Chyba z 60 zł kosztował. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want Thank to. you. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same mood.
penyimpanan di atas. Barangan kecil boleh disimpan di bawah, kecuali di kawasan pintu. Hejka kochani, witam z 39 000 stóp nad ziemią. Zostało mi 2 godziny do lądowania w stolicy Malezji, w Kuala Lumpur. Malezja to jest w ogóle taka perełka regionu, bardzo dobrze sytuowany kraj, jeśli chodzi o stronę materialną. Paszport malezyjski jest bardzo, bardzo dobry, bardzo, bardzo mocny. Chyba najlepszy po Singapurze w regionie. A Malezyjczycy nie potrzebują żadnych wiz, żeby wjechać do strefy Schengen, do Unii Europejskiej. No i w ogóle to jest dość, powiem Wam szczerze, bogaty kraj. Tam mój wielki szok, kiedy w galerii handlowej, pierwszej lepszej z brzegu, ale w stolicy, były same luksusowe marki Chanel, Louis Vuitton i jakieś takie mega luksusowe marki, które nawet w Warszawie jeszcze wtedy nie były tak popularne. Byłam w totalnym szoku. Nie wiedziałam, że coś takiego jest w Azji i że to jest w Malezji w ogóle. A jeśli chodzi o mój lot i o linię, słuchajcie, wspaniała linia, ale też mają Wi-Fi, które akurat nie działa teraz, bo nie działa zawsze. No i mają filmy. Różne najnowsze, które teraz są w kinie. Ja nie mam słuchawek. Dajcie znać, kto był w Malezji, kto się zajadał na Silemag. Ja to mogę jeść dzień i noc. I zobaczcie chmury oraz Ocean Indyjski. Zaczęło mi działać Wi-Fi i działa. Mam internet. Chyba jesteśmy już niedaleko. No i teraz tak, pokażę Wam ten telefon. Piszę dokładnie godzina 58 do Kuala Lumpur i mamy tak, najnowsze. Tylko tak jak mówię, no niestety akurat nie mam słuchawek. Nie akurat nie mam, ja w życiu nie mam słuchawek. Dlatego sobie chętnie kupię na lotnisku. A właśnie w Malezji są fajne bardzo produkty z Chin i to są bardzo dobre produkty z Chin. Malezja to był mój drugi kraj w Azji w życiu na wakacje. Pierwszy raz pojechałam do Indii, a drugi raz do Malezji i pamiętam właśnie, w jakim byłam szoku, bo pierwszy raz w życiu zobaczyłam, że w Malezji mają chińskie produkty bardzo dobrej jakości. Czyli na przykład torebki chińskie, ale wszystkie są ze skóry. Na przykład, nie? Jakieś buciki śliczne ze skóry i chińska robota. Bo u nas w Europie, w Polsce w tamtych czasach chińszczyzna z najgorszym się kojarzyła i najgorsza była. Śmierdziała klejem, to były produkty brzydkie, tanie i bardzo złej jakości. I to w Malezji dowiedziałam się, że jest coś takiego jak chiński market dla Europy i jest coś takiego jak chiński market dla bogatych krajów azjatyckich. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me. Jestem w Kuala Lumpur na lotnisku. Zjem sobie tak się nazywa jedzenie. Pani od razu mówi, ale ostre, czy możesz jeść ostre? Pewnie zaraz będzie. Musiałam zmienić terminal. Z tego wielkiego terminala przyszłam na domestic, czyli na loty krajowe. A za 15 minut niby się otwiera bramka, więc szybciutko muszę, chyba to będzie moje. Muszę po prostu iść tam i szukać bramki. A tak, to jest moje. I'm coming. Smacznego dla mnie. Szybko. Dali mi widelec, bo myślą, że nie umiem jeść pałeczkami. Smakuje. Bardzo taki mocny wywar z ryby. Bardzo. I jest makaron taki. I tofu. I jajko. Chciałam nasi lemak, ale nie ma. Pani powiedziała, że nie ma, bo lemak po malezyjsku to jest ryż.
ale powiedziała mi, że nie ma. Nie wiem czemu, ale nie ma. Dobra. Dlaczego? Dzień dobry kochani, oficjalnie witam z Borneo. Jakoś przetrwałam tę noc, jakoś przetrwałam te wszystkie wyzwania. Przyjechałam wczoraj o godzinie 1:30 do hotelu i się okazało, że mam okropny pokój bez okna, stary i trochę śmierdzi i w ogóle. I ja w życiu bym takiego pokoju nie wybrała. W sumie nie wiem, jak to się stało, że w ogóle mam ten pokój, bo pamiętam, że szukałam właśnie jakiegoś takiego w miarę okej pokoju, ładnego. I były takie właśnie ogłoszenia i pisało no window. Było, wiecie, napisane, co się kupuje. A tutaj, że mnie oszukali, w cudzysłowie oczywiście, bo nie czuję się jakoś tam, wiecie, mega oszukana. Ale po prostu mam pokój bez okna, pokażę Wam zaraz. Trudną miałam noc, bo tak bałam się oddychać, żeby jakiegoś grzyba nie było w klimatyzacji. Potem właśnie dlatego nie chciałam wyłączyć tej klimatyzacji, trochę było mi zimno i w ogóle wiecie, ten pokój nie jest jakiś taki, jest czysty, nie ma żadnego robactwa ani nic, no ale wiecie, to nie jest to, co ja lubię. Ja lubię taki pokój w miarę ładny, nie musi być najładniejszy, ale musi być taki, wiecie, nowszy. Także już kolejne miejsca muszę po prostu bardziej zwracać na to uwagę. Wy też zwracacie uwagę, bo widzicie, po prostu na zdjęciach nie pokazują czasami i potem jest pokój bez okna. A tak naprawdę to tutaj są takie standardy i w sumie nie muszą pisać widocznie w ogłoszeniu. Okej, wracając do kwestii, pokażę Wam, jak wygląda miasto. Mam mega chiński vibe, bo Malezja ma tutaj społeczności chińskie, stosunki z Chinami, tak naprawdę jest niedaleko Chin i ten chiński vibe też jest trochę czasami w Wietnamie na przykład. Ja szczerze nie przepadam za Chinami, a wszystkie inne kraje Azji bardzo, bardzo lubię. Kupiłam sobie wielkiego kokoska i zapłaciłam 5 zł za niego, naprawdę duży, a na Malediwach za takiego kokosa muszę płacić 8-10 zł, więc no na pewno jest taniej tutaj. Mają mnóstwo pyszne jedzenie lokalne, ale nie zjem nic, bo spałam chyba 5 godzin i jeszcze, wiecie, nie doszłam tak zupełnie do siebie. Kawa mi pomogła, chociaż teraz już nie piję kawy, no ale na takim wyjeździe musiałam po prostu wypić kawę. Malezja tak świetnie się ma tutaj w regionie i dużo ludzi nie wie o tym w Europie nawet, ale ja mam mnóstwo znajomych, którzy tutaj studiowali z Europy, Europejczyków, pracowali w jakichś takich dużych korporacjach, dużych firmach na kierowniczych stanowiskach, więc wiem o tym z różnych po prostu sfer i wyobraźcie sobie, że Malezja ma tak się dobrze, ponieważ ma bogactwa naturalne. Od lat jest tutaj wydobywana ropa naftowa i gaz ziemny, a także eksportuje olej palmowy, kauczuk i inne surowce. Ma silny przemysł i nie tylko opiera się na surowcach, ale też produkuje elektronikę, no dlatego tak blisko z Chinami jest. Półprzewodniki, sprzęt medyczny, części dla światowych firm, co przynosi wysokie wpływy z eksportu. Następnie ma świetne położenie. Leży przy Strait of Malacca, jednej z najważniejszych tras morskich na świecie. Przez tę cieśninę przepływa ogromna część światowego handlu. Inwestycje w infrastrukturę. Od wielu lat rząd inwestuje w autostrady, lotniska, porty, edukację, dzięki czemu kraj rozwijał się szybciej niż wielu sąsiadów. Stabilność gospodarcza. Mimo różnych wyzwań Malezja od dziesięcioleci przyciąga zagranicznych inwestorów. No właśnie, to o tym tutaj mówiłam, że tyle moich znajomych właśnie pracuje dla takich światowych firm, co sprzyja tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi. A dlaczego mają tak mocny paszport? Dlaczego? Malezyjski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie, ponieważ Malezja utrzymuje dobre relacje z wieloma państwami. Obywatele Malezji rzadko nadużywają wiz turystycznych. Wiele krajów ufa malezyjskim podróżnym. Gospodarka jest na tyle rozwinięta, że presja emigracyjna jest mniejsza niż w wielu biedniejszych krajach regionu. Kochani moi, pokażę Wam miasto, zbieram się stąd, idę do łazienki, przepakować się, przebrać i jedziemy na 2 bliskie tutaj wyspy. Jedna się nazywa Sapi, a druga się nazywa chyba Mamituk. Spróbujemy pojechać na jedną, zostaniemy tam parę godzin i potem z tej pojedziemy na inną. Pierwszy dzień na Borneo. Wszędzie są duriany, wszystko jest o durianach, są całe sklepy durianowe.
Tutaj jest szyld durianowy, duriana nie widzę. No i są takie mega urocze lokalne miejsca wszędzie. Ja bardzo lubię, wiecie. Tutaj gotują na świeżo. To są fish balls. Zawsze jem w Singapurze. Later I come back. Thank you. Że jest wszystko ładnie wygląda w środku, a praktycznie jedzenie to samo. Wiadomo, że ceny będą pewnie podwójne, ale po prostu to jest takie bardziej ładne, skomercjalizowane miejsce. Ja jestem w szoku. Tu jest strasznie dużo sklepów, aptek. Wow, maszyny do szycia stare mają. Zinger, patrzcie. Nie widać. Nie widać, bo się odbija w tym. Światło się źle odbija. No słuchajcie, jak się obudziłam, to się mega źle czułam, bo spałam parę godzin, szczęśliwie się stresowałam. O, refleksologia. No, po prostu to są Chiny, małe Chiny. Jestem w małych Chinach. Nie, podobno naprawdę tutaj po prostu żyją społeczności chińskie. O nie włączyłam mikrofonu, teraz włączyłam. Widzicie, tu są duriany, ale oni nie sprzedają jeszcze. Nie wiem czemu, bo ja jestem, wiecie, ogromną fanką. No i takie urocze miejsca. Jedzonko jest przepyszne normalnie. Ostre, mają bakłażany tutaj swoje. No i tak tylko chwilkę Wam chciałam pokazać tą ulicę. Bo jestem po prostu w mieście. Kota Kinabalu. Nawet nie wiem, ile tu jest ludzi. To wygląda jak takie małe miasto, ale bardzo, bardzo rozwinięte. Turystyczne, ale ładne. Ale małe, tak jak mówię, nie jakaś metropolia na szczęście, bo nie lubię. Tutaj też Pan sprzedaje właśnie, można sobie wszystko zjeść ładnie. A to są litery chińskie. A także jest tutaj taki trochę chiński vibe, widzicie, tutaj mamy taki super sklep ze wszystkimi specjałami, na przykład ginseng, czyli żeńszeń, tutaj znajdziemy. I to jest właśnie Nanpeihang Medical Hall, czyli nie wiadomo o co chodzi, ale widzicie, chińskie literki. I to jest chyba żeńszeń, z tego co moja wiedza medyczna mi pozwala. A tutaj pisze figa, suszona figa. Ciekawe do czego to jest. No i w ogóle grzyb, to jest ten grzyb suszony, wiecie który? Ja go zbieram w lesie w Polsce czasami. Nie pamiętam jak on się nazywa. Ogólnie to nie jest popularny polski grzyb. Nikt tego nie chciał jeść jak zebrałam, ale ja jadłam. Płatki róży uwielbiam. Jest takie pyszne. Niepopularne u nas, a to jest naprawdę bardzo dobre. Tutaj dziewczyna prasuje je prasowarką. No i w ogóle mają mnóstwo. Taka apteka zdrowsza. Jeszcze sporo tych miejsc jest pozamykanych. Jakichś takich, wiecie. Tam pogoda jest taka, że jest pochmurno, ale jest bardzo gorąco. I tam jest port i tam jest woda. Tam, na samym końcu, więc tam pójdę za chwilkę. Czekam na terminalu. Mówię, że za późno przyszłam i nie mogę jechać na 2 albo 3 wyspy, tylko na jedną, więc pojadę tutaj. Zapłaciłam 48 lokalnej waluty, czyli jakieś 40 zł powiedzmy chyba. Nie wiem, o której jadę, ale chyba za niedługo. Zobaczymy, co tam będzie na tej wyspie. Czy są jakieś ryby, czy jest naprawdę ładnie. Ludzie są w porządku. Pan tutaj przyszedł wziąć ode mnie bilet. No, look, no face. Nothing, no problem. Pan nie chce być filmowany, ale mówię, że nie ma twarzy. No i co? No i chyba pojadę za niedługo. Thank you. What time? So, okay, tell me. Okay, thank you. Powiedział, że na ulicy jest 12 osób. Musimy jeszcze poczekać. Ale spoko, ja mam taki plan, żeby właśnie się zrelaksować. Pójdę do wody, podobno są jakieś ryby i tak dalej.
Mamutik Island. Jesteśmy, Boże, ile to jest ludzi. Chiński vibe, to co mówiłam rano, na maksa. Wszędzie słyszę chiński. Jest mega turystycznie, mega niefajnie. Pójdę do restauracji teraz. Zobaczymy, co mają. I też powiedział, że tylko z przodu tam można pływać. No, więc tak to wygląda. Jestem tutaj w lokalnej restauracji, jedynej na wyspie. Jednak nie jest tak źle. Widziałam super, już piękną jaszczurkę, cudowną. I was in Tioman before. Tioman, so many big dragons. You can have it at home, no? You can have in home. This one, no? It's nice. Why? It's cute. I zamówiłam jakiś ryż prosty za około 15 zł i piwo znalazłam za około też 15 zł. Piwo ciekawe, obrzydliwe, Heineken nie lubię, ale pisze tutaj, że jest od 21 lat. Mega ciekawe, no nie? Nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, czy to jest oficjalna wiadomość, jeśli chodzi o Malezję, że tutaj alkohol się sprzedaje od 21 lat, ale podejrzewam, że tak, bo czemu byłoby to na puszce? To jest mój pierwszy dzień. Ja przyleciałam o godzinie 1 w nocy, wylądowałam, więc w zasadzie jestem tutaj 12 godzin, więc w zasadzie jestem dokładnie 12 godzin. Ja potrzebuję 1 albo 2 dni, żeby w ogóle się dostroić. Ja nigdy pierwszego dnia nie jestem szczęśliwa. Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy nie jestem szczęśliwa. Czekajcie, może nagram tutaj, bo są palmy, będzie ładniej. No, więc jestem średnio szczęśliwa. Oh, thank you so much! Ale muszę coś zjeść, bo ja cię w ogóle nie jadłam. Powiedziałam, żeby było malezyjski styl, ale nie ma. Muszę sambal, żeby mi dali chociaż sambal, czyli taki ostry sos z Malezji czy coś. Bo taki nudny jest ten makaron, ale nic. Słuchajcie, tutaj muszę położyć kamerę, bo tu są rośliny z tyłu. O, to lepiej wygląda. Tutaj jest jeden prywatny hotel po lewej stronie i tam ogólnie nie wolno wchodzić, tylko dla gości jest, ale gadałam z ratownikiem, powiedział mi, że mogę koło niego siedzieć, koło drzewa, tam gdzie ta jaszczura była i pójdę do wody tam po schodkach. No i zobaczymy, czy są ryby. Widziałam, jest mnóstwo ryb koło jetty, koło tego mostu, więc tutaj jest bardzo dużo zwierząt i tu mają świetną rafę na wyspach. Tylko właśnie w Malezji dobrze jechać na takie mało oczywiste wyspy, żeby jednak nie było tych Chińczyków, bo nie jestem fanką. Jeszcze przylatując z Malediw, gdzie są jedne z najbardziej pięknych wysp na całym świecie, no to tym bardziej, wiecie, ma się wysokie oczekiwania. Dobra, kochani, idę zjeść ten makaron, spytam się jakiś sambal czy coś i nie mogę się doczekać prawdziwego Borneo, czyli orangutanów, niedźwiedzi karłowatych, nosaczy i innych zwierzątek. Do you have any like a sauce, like sambal, like you know, like the, this is real? Spicy. Okay, thank you. Dostałam taki, no, to jest dla wszystkich ludzi, ale dobra, niech będzie. Jutro chyba pojadę do Parku Narodowego, jak się uda, sama rano autobusem. Nie będę brała żadnej wycieczki, bo te wycieczki są ograniczone, wiecie, jadą tylko na 2 godziny, na godzinę, szybko. Chyba sama pojadę. No, zwykły ryż nie za dobre. Nie lubię czegoś takiego. Wiecie, to jest po prostu to nie jest malezyjska potrawa. Także tyle z mojego tastingu. Mają kokosy. Ciekawe, ile kosztuje. Rano zapłaciłam, a potem sobie wypiję chyba kokosa.
Zapytamy się go. One green, How much? 15. Fif- 15. Okay, thank you. I will come back. Ale te krokodyle jedzą ludzi, jak w Australii? O kurde. Nie no, ładnie jest. Tak czy siak jest mega ładnie. Ja lubię, jak jest woda i są góry. A już jest ich mniej. Jak przyjechałam, to było więcej tych ludzi, ale chyba już wypłynęli. Tam jest to miasto. No. Jak widać, tutaj mogą być krokodyle, więc wygląda trochę jak Australia. Północny wschód Australii. Tak właśnie wygląda. Będąc bardzo dokładną, bo nie wszędzie są krokodyle w Australii. I mają meduzy, bo mają ocet. Widziałam już, komuś sprayują nogę. Więc tutaj jest więcej niebezpieczeństw niż na Malediwach. Jak widać na załączonym obrazku. A ta góra jest naprawdę ekstra, wygląda jak wulkan. A tutaj mamy grupę Hiszpanów, bawiącą się bardzo dobrze w wodzie, jak widać i jak słychać. Oj, te góry są piękne, naprawdę. Jutro jadę tam, właśnie pod tą górę. UNESCO Park Nacjonalny. Ale słonko wychodzi. Pamiętam ta roślina, która jest tutaj na ziemi. Pierwszy raz w życiu widziałam tą roślinę na Tiomanie, właśnie w Malezji. Nigdy tego nie zapomnę, bo to była taka rajska wyspa. Biały piasek, komodo, smoki, wyspa niezamieszkała i ta roślina była. Tylko tyle, z kwiatami fioletowymi. Dobra, to już jest chyba końcówka wyspy, ale nie jest, fajnie jest. Jakby było, wiecie co, jakby było tak 50% mniej tych osób, to byłoby całkiem ok. No i tyle. To jest koniec wyspy. Tutaj pisze brak wejścia i przejścia. Zajrzymy, co tam jest. Oczywiście może tutaj ktoś przechowuje kokosy, albo w sumie może mieszka. No ale tu nie ma nic. W ogóle jak byłam na Tiomanie, to tam poznałam takiego kolesia lokalnego. Nawet nie pamiętam już, jak miał na imię, bo to było tak dawno temu. Jadłam płaszczkę na Tiomanie, bo oni jedzą płaszczki tutaj w Malezji. I ja pamiętam, on powiedział mi, że on kiedyś prawie umarł, że był w dżungli tam u siebie i po prostu był w śpiączce kilka tygodni i lekarz powiedział, czy kilka miesięcy, wiecie, już nie pamiętam, ale chyba kilka nawet miesięcy on był w śpiączce i ogólnie lekarz powiedział, że nawet nie wiadomo dokładnie, co go ugryzło, jakby co się stało. On podejrzewał, że właśnie coś go ugryzło i że albo przeżyje, albo nie. Jakby po prostu leżał, no i on się wybudził z tej śpiączki. Ale mega w ogóle. Także Malezja to jest totalna dżungla. Prawdziwa azjatycka dżungla. Właśnie dowożą jedzonko do restauracji i do resortu tutaj chyba jedynego, czy tam hotelu, nie wiem co to jest. Mamy melony, arbuzy, kukurydzę, brokuły, pomidory, jakieś bakłażany, cebulę. Ciekawe, czy to jest lokalny produkt, czy z Chin. Ciekawe. Dobra, wracam do miasta. Zabiorę Was na kolację wieczorną. Hejka kochani, jestem w moim pokoju. Chciałam Wam pokazać pokój bez okna, ale wyobraźcie sobie, że zmieniłam. Poszłam i powiedziałam im, że nie pisało, że jest pokój bez okna i specjalnie szukałam normalnego w miarę pokoju i mam okno. Nie było to za darmo, zapłaciłam dodatkowo 50 lokalnej waluty, czyli tak 40 parę złotych za 2 noce, bo już jedną tam spędziłam. No ale słuchajcie, mam wielki pokój, duże łóżko, plus dodatkowe łóżko, duże okno, które mogę otworzyć i po prostu duży pokój, więc jestem o wiele bardziej zadowolona, bo tamten to był straszny, ja nie znoszę takich miejsc i w zasadzie, tak jak mówię, może nie być super czysto, może nie być ekskluzywnie, mogę nie mieć
nawet swojej łazienki czasami trzeba dzielić, ale kwestia okna jest kluczowa. Słuchajcie, idę do baru nocnego i tak się ubrałam, w sensie mam krótką sukienkę, ale też mam to wdzianko, bo nie chcę taka chodzić, wiecie, goła tutaj po tych okolicach, więc idziemy coś zjeść lokalnego i idziemy do najlepszego rooftop baru w Kota Kinabalu. Zobaczymy, co to w ogóle jest, co to znaczy najlepszy rooftop. Idę na zachód słońca, jest mega pochmurno, więc nie wiem, co będzie za zachód słońca. Znalazłam duriana. Kosztuje 78 lokalnej waluty. Trzeba kupić całego, nie mają rozciętych. Zobaczymy. Teraz jest sezon. Wow, it's good. It's dark. Nice. Jest taki pomarańczowy aż, nawet nie żyty. Wow, to zajebiste. Zrobię Wam tasting. Duriana się dostaje w koszyczku i dostajesz rękawiczki i jesz rękami. Chciałam go dotknąć, jest strasznie trujący, jeszcze nie zapłaciłam, ale dużo jest, ale tani nie jest. Słuchajcie, zaraz sprawdzimy. Powiem Wam, jako znawczyni durianów uwielbiam, jeden z moich ulubionych na pewno owoców na całym świecie. Po to tutaj przyjechałam tak naprawdę. Nie żeby zobaczyć makaki i nosorożce, tylko żeby zjeść duriana. Aha. Miałam wziąć na wynos, ale był taki pyszny, że zjadłam całego. Widzicie, ile pestek miał? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pestek ma durian. Perfekcyjna liczba. Zamówiłam parę jedzonek w lokalnej restauracji tanio, ale mają same wnętrzności zwierząt. Mają jelita świni i jakieś inne różne żołądki i tak dalej. Nawet nie mieli, wiecie, że ja jem rybę czasami. Nawet nic ryby nie mieli. Wszystko mięso i to takie, wiecie, wnętrzności. Ale mam kokosa, ryż dostałam za 3 czy jakieś 2 złote. Kokos, nie wiem ile, z 5 zł pewnie. Zobaczymy, jak będzie smakowało jedzenie, ale tylko trochę zjem, bo zjadłam duriana, więc jestem najedzona. Kokos jest inny w ogóle niż na Malediwach. Taki rodzaj jak w Wietnamie. Bardziej jest słodki. Bardziej pyszniutki, no nie ogólnie, ale ten z Malediwów też jest ok, już się przyzwyczaiłam. Ten jest taki bardziej, jak deser smakuje. Na Malediwach jest trochę tylko słodki, albo w ogóle czasami nie jest słodki. No a durian mega drogi. Przeczytałam w internecie, że zjadłam najlepszego duriana na świecie, odmianę, bo jest dużo. I to jest najdroższa odmiana na świecie. I rzeczywiście, jak wracałam, to popatrzyłam się na ceny i tam było, że ten durian kosztuje 76 za kilogram, a ten drugi durian kosztował 40 chyba 8 za kilogram. Ale oni dali mi tego i ja nie popatrzyłam, że są jakby 2 różne rodzaje. No i zapłaciłam 70 za duriana, którego zjadłam w 5 minut. Był przepyszny, ale ja wiem, czy był lepszy niż te duriany, które inne jem, w sumie trochę tańsze. Nie. Nie był lepszy. Był tak samo dobry. Inny był. Miał inny kolor miał, po pierwsze był ciemniejszy na przykład. Ale jeśli chodzi o smak, to był pyszny, ale jadłam też inne pyszne duriany w życiu i nie aż takie drogie chyba. Pokażę Wam jedzonko i idziemy na rooftop. Zamówiłam enoki, tofu, ryż, kokosa i tu są takie różne chili. I zamówiłam też kapusty, ale nie wiem, czy oni mi dadzą te kapusty, bo w sumie jak zobaczyłam rachunek, to było 26. A tak jakby te kapusty powinny jeszcze kosztować 10, więc możliwe, że to wszystko, ale to mi wystarczy. Znacie enoki? Ja uwielbiam. Jedziemy do najdroższego baru w mieście, hotelu Hyatt. Zobaczymy, jak wygląda 23 piętro.
I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that textical sign. Same ball cap, same worn boots. Trying to outrun the thought of you, but in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your... Jestem na lokalnej kolacji niespodziewanie i tutaj są robaki do kupienia i do zjedzenia. Ah, wow, so beautiful, yeah. So you fry it or eat raw? Oni to jedzą albo na surowo, albo po prostu na patelni podsmażają. Tutaj chłopak mówi, że on też czasami je. Tam w środku w ziemi jest. They are inside. I can see them. They are crawling. And this is the name, yeah? Budok. To jest cena. I możecie zjeść na surowo albo fried. Smacznego. I powiedział, że to jest stąd, z tego regionu. Nie jest, but all Malaysian people or only from this region? Only from this region. Tylko z tego regionu. Ludzie Sabah jedzą robaki. And it's nice, the taste? It's an acquired taste. What taste? An acquired one. What does it mean? A quiet one. Some people like it, some people don't. And you like? Yeah. Okej. Tutaj jest w menu wszystko opisane i wyobraźcie sobie najlepsze. Włosi by się w grobie przewrócili. Jest pizza z robakami i sushi. Japończycy są dumni. Wow, wow, wow.